Siemka, ja jestem Adacho i witam was w ostatniej części tej naszej małej trylogii. Nie wiem, czy nawet byliście świadomi tego, że to jest trylogia. Wymyśliłem to na poczekaniu, ok? Chodzi o to, że to jest trzeci film, w którym będę wam opowiadał o momentach z mangi Dragon Ball Super, na które czekam w anime Dragon Ball Super. Jako że wiemy, że saga Moro pojawi się w wersji animowanej, możemy się domyśleć, że saga Granoli również. Jak długo posadzę Moro, tego nie wiemy, ale myślę, że już teraz możemy sobie zerknąć na tę historię ponownie i wymienić 10, tak naprawdę 13 momentów, które chyba najbardziej ciekawią mnie w tej wersji animowanej. W sensie czekam na nie najbardziej. Dlaczego znowu mówię, że jest 10 momentów, a nie robię 10? W przypadku Sagi Moro było 11, a w tytule było 10, a jeden dorzuciłem wam jako bonus. Teraz te 3 dodatkowe dorzucam wam jako wyróżnienia, ok? Moglibyście zadać pytanie, w takim razie dlaczego ich po prostu nie usuniesz i nie zrobisz 10, żeby się zgadzało z tytułem filmu? Jakbym zrobił w tytule filmu 13 momentów, to znalazłaby się osoba, która powiedziałaby: o nie, 13, pechowa liczba, nie klikam w ten film, bo będę miał pecha. 10 brzmi lepiej, poza tym chcę opowiedzieć o wszystkich, nie rozliczajcie mnie z tego. Jeszcze nikt mnie nie zaczął rozliczać, ale już się tłumaczę. Może winny się tłumaczy, nieważne. Zaczynam od 3 momentów, które nie znalazły się w 10, niemniej wymieniłem je tutaj, bo podejrzewam, że w sadze Granoli w mandze były momenty, które wam się podobały, które chcecie zobaczyć w anime, na które czekacie być może najbardziej, i u mnie ich na liście nie będzie. Nie sądzę, żeby było dużo takich momentów, ale stawiam, że są sceny, które wam się podobają i mimo, że też trochę się podobają, ale nie znalazły się w tym zestawieniu. Mimo wszystko na miejscu 13 znajduje się... Nie, źle powiedziałem. Jednym z 3 wyróżnień jest życzenie Granoli. Jest to moment, który cenię sobie ze względu na to, że widzimy po raz pierwszy smoka Toronbo. Jeśli chodzi o design, ten smok jest po prostu przepiękny. Już nawet dawno temu w rankingu smoków na moim kanale mówiłem na ten temat parę rzeczy. Zresztą, jeśli oglądacie moje filmy od lat, to wiecie, że jestem bardzo dużym zwolennikiem tego, żeby smoki wyglądały inaczej. I tak patrzę tutaj też na Dragon Ball Daima. W przypadku Toronbo mamy coś, co jest oryginalnym designem. Kolorystyka jest bardzo ciekawa, przypomina trochę takiego Axolotla, no ale też to nie jest kwestia samego Toronbo. Życzenie Granoli wiąże się ze scenami, w których Granola kradł smocze kule, czyli mieliśmy te sceny niczym z Prince of Persia. No i potem długowłosy Granola, pierwszy pokaz jego umiejętności. Chwilę później mieliśmy też walkę z klanem Hitersów, chociaż trudno nazwać to jednym momentem. No, mamy moment wypowiedzenia życzenia, potem mieliśmy trochę scen z naszymi bohaterami, a dopiero potem Granola był z powrotem w pałacu Hitersów. Więc generalnie scena z życzeniem, głównie ze względu na Toronbo, no i może na długowłosego Granolę. Jedno z 3 wyróżnień. Drugie z 3 wyróżnień, również tyczące się Granoli, no bo w sumie to jego saga. Debiut Granoli na ekranie. Mówię na ekranie, bo na kartach mangi już oczywiście dawno temu zadebiutował. Moment, w którym Granola się pojawia, jest bardzo tajemniczy dla osób, które nie będą go znać. I tak swoją drogą, jeśli ktoś ma tutaj pisać w komentarzach, że ja spoileruję wam tę sagę, to po co tu wchodzicie? Ostatnio była osoba, która weszła na 15 momentów, czy tam 10 momentów z sagi Moro, które chcę zobaczyć w anime, podczas kiedy na miniaturce był Moro, Goku i Vegeta. Sorry, te postacie raczej na pewno muszą się pojawić. I gość pisze w komentarzach: chuju, po co spoilerujesz? To ja ci powiem tak. Kolego, po co oglądasz? Wracając, w tym momencie jeszcze nie wiedzieliśmy, kim jest Granola, jakie ma zamiary, no i ta scena, kiedy mieliśmy jego misję odzyskania androida OG-73, walka z kopiami androida OG-73, nie znaliśmy zamiarów Granoli, widzieliśmy jego ciekawe umiejętności, bo już wtedy widzieliśmy, że jest on swego rodzaju snajperem. Oatmeal, czyli jego opaska, która do niego mówiła. Jestem ciekaw też, jaki Oatmeal będzie miał głos, czy będzie miał nałożony jakiś filtr, ze względu na to, że w sumie jego głos dobiega z głośnika. Ciekawa scena ogólnie, no i wydaje mi się, że ten debiut Granoli, to pierwsze wrażenie, Toei będzie chciało naprawdę dobrze pokazać. No bo pierwsze wrażenie jest czymś, co często definiuje postać. A Granola, mimo tego, że nie walczy z naszymi bohaterami, to walczy z przeciwnikiem, którego siłę możemy jakkolwiek określić. W sensie OG-73 to jest postać, którą już znamy z sagi Moro, wiemy z kim on walczył, wiemy, że walczył z Gohanem i Piccolo i dawał im trochę popalić momentami, ale nawet biorąc pod uwagę to, że Granola bije się z jego klonami, które mogą być na przykład słabsze, jeśli mielibyśmy założyć taki scenariusz, to mamy tutaj pokaz siły, nie tylko umiejętności, ale też pewnego poziomu mocy, który
sprawia, że Granole od samego początku, jeśli ta scena będzie dobrze przedstawiona, będziemy mogli jako bohatera albo antybohatera, w tym momencie chyba jeszcze antagonistę, traktować poważnie. Kolejny moment, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że te momenty są na początku sagi, kiedy napięcie nie jest jeszcze aż tak duże, ale kolejnym wyróżnieniem, więc zaraz przechodzimy już do top 10, jest sparring Goku w Ultra Instynkcie i Whisa. Jest to pierwszy raz w historii, kiedy Goku używa Ultra Instynktu na zawołanie. Chociaż nie. Tak na dobrą sprawę, to nie jest pierwszy raz, kiedy Goku używa Ultra Instynktu na zawołanie, bo w momencie, kiedy Moro był już praktycznie pokonany i Goku pytał go, czy ten kiedyś trenował, to Goku wrócił do bazowej formy i potem znowu odpalił Ultra Instynkt. No ale umówmy się, że to była mimo wszystko walka, a tutaj mamy sparring, więc mamy powrót Ultra Instynktu, ale myślę, że takim elementem, który dodatkowo tę scenę będzie pchać, to to, że będziemy mieli Whisa w akcji. I to nie będziemy mieli Whisa w akcji, który tylko i wyłącznie unika, no bo przecież jest tak silny, że nie musi w ogóle blokować tych ciosów, ani wyprowadzać własnych ciosów, jak to mieliśmy w przypadku jakiegoś sparingu z Goku i Vegetą jeszcze w Super Saiyanach Blue. Tutaj mamy Goku w Ultra Instynkcie kontra Whisa. I w mandze to była scena, w której Whis też wyprowadzał ciosy, więc pod kątem choreografii, pod kątem animacji to też będzie ciekawa scena. Ale przechodzimy do miejsca 10. I tutaj, będąc dalej w temacie Goku, jest dużo scen, które się kręcą wokół Goku. Jest to Dragon Ball, także chyba to zrozumiałem. Goku kontra Gas. Jeśli mielibyśmy być fair i spojrzelibyśmy na początek tej walki obiektywnie, to Goku tam dostawał wciry. Goku był przetransformowany w Super Saiyanina Blue i tutaj sama walka pod kątem wymian ciosów i tak dalej, generalnie zestawienia Goku kontra Gas nie jest dla mnie aż tak ciekawa. Jak zauważycie dalej, być może to będzie drobny spoiler, Gasa w tej liście nie będzie aż tak dużo. Myślę, że to jest kwestia po prostu jaką postacią był Gas. Więc raczej tutaj myślę o wykorzystaniu terenu podczas walki, kiedy mieliśmy sceny, w których Gas atakował Goku za pomocą pociągów. Potem rozszerzał wodę, w sensie może nie rozszerzał, robił sobie kieszonkę w wodzie, w której mógł stać na suchym lądzie, a Goku w międzyczasie się dusił. Mieliśmy też wątek z błyskawiczną transmisją, kiedy Goku i Gas teleportowali się z planety na planetę, a na samym końcu Goku wykolegował Gasa i wrócił błyskawicznie, nomen omen, na planetę Serial, przez co Gas nie mógł bezpośrednio teleportować się z powrotem i musiał lecieć, co kupiło naszym bohaterom trochę czasu. Mieliśmy jeszcze wątek humorystyczny z obsikaniem majtek i to nie jest tak, że mam jakiś fetysz, czy mój humor, może czasami mój humor jest na poziomie obsikania majtek, ale to jest raczej kwestia zaskoczenia. Tamta scena mnie zaskoczyła, że w taki poważny sposób został ten wątek jakkolwiek wrzucony, kiedy Gas zapierał się, mówiąc, że w tamtej sytuacji nie było mowy o oddawaniu moczu, że on nie obsikał swoich majtek. Nie będę wam przypominał tego, ale generalnie jestem ciekaw, czy ta scena też się pojawi i w jaki sposób zostanie przedstawiona. Także numer 10, Gas kontra Goku. Numer 9 to Goku kontra Granola. Scena, w której mieliśmy początek walki Goku i Granoli, być może nie jest dla mnie aż tak intrygująca, w sensie chętnie ją zobaczę, ale mówię tutaj raczej o momencie, w którym Goku już włączył Super Saiyanina Blue, bo tak, Goku używał Ultra Instynktu w niższych formach, to było na pewno ciekawe, ale bardzo duże oczekiwania mam wobec tej walki w lesie, ponieważ tam choreografia była czymś, czego w Dragon Ballu nie widzimy aż tak często. Walka pomiędzy drzewami, dobre wykorzystanie terenu, Granola, który za pomocą swojego szalika, owija się wokół drzew i wykorzystuje siłę odśrodkową, żeby uderzyć Goku, zaskoczyć go, uderzyć go od boku. Goku chwilę później dominuje Granolę używając Ultra Instynktu, ale ten okazuje się, że używał tylko klona i trafia w punkt witalny z takiej dużej odległości, co jest swego rodzaju początkiem też walki Vegety i Granoli, do której, jak możecie się domyśleć, też przejdę. Ale ta pierwsza walka Goku i Granoli ciekawi mnie najbardziej ze względu na scenę walki w lesie i w jaki sposób Goku będzie przedstawiony, zanimowany w niższych transformacjach w Super Saiyanie Godzie, kiedy używał Ultra Instynktu. I może, czy będzie to jakiś pretekst do tego, żeby wrzucić takie wersje Goku do gier. Czyli będziemy mieli na przykład Super Saiyanin Goku w nawiasie Ultra Instynkt. Wiecie o co chodzi, nie? No bo Ultra Instynkt to jest technika, a niekoniecznie tylko transformacja. Idziemy dalej, miejsce 8. Scena, która nie tyczy się w ogóle walki, ale jest naprawdę świetnym zagłębieniem się nie tylko w historię Dragon Balla, ale w głowy postaci w Dragon Ballu. Vegeta daje Granoli fasolkę Senzu. To jest jedna z najciekawszych scen,
wspaniały moment budujący charakter Vegety i tak jak już setki razy wspominałem, to mam wrażenie, że robię to dosłownie raz na miesiąc, bo jestem dumny z tego filmu, mimo tego, że ma on lata. Równoległe życiorysy Vegeta i Granola. To jest moment, w którym myślę, że byłoby dobrze, gdyby Toei Animation, za zgodą jakichś tam wyżej postawionych panów, albo pań, pokazało nam być może jakąś retrospekcję z życia Vegety. Być może nawet poszlibyśmy o krok dalej i Vegeta miałby jakiś wewnętrzny monolog, albo nawet dialog z Granolą, kiedy mówi, że to, co Granola przeżywa, ta chęć zemsty, to jest coś, co Vegeta zna. To uświadomienie sobie, że przez całe życie służyło się komuś, kto ani trochę tego nie doceniał i tylko wykorzystywał cię, jest czymś, co dla Vegety jest chlebem powszednim. Więc fakt, że Vegeta dał Senzu Granoli i powiedział, że to on musi zakończyć tę sprawę swoimi rękoma i że w tym momencie Granola uświadomił sobie, kto tak naprawdę jest po jego stronie, kto tak naprawdę w tym całym szerokim obrazku jest zły, to jest niesamowita scena budująca i Granolę jako postać, i Vegetę jako postać, jego charakter. Kolejny krok do przodu po też świetnej Sadze Moro, która rozwinęła charakter Vegety, ale też więź między Granolą a Vegetą. Być może jakaś muzyka jeszcze będzie wzruszająca? Kto wie, może jakaś łezka po nogawce spłynie? Potem jeszcze Vegeta przecież jak zobaczył, że Granola zjadł Senzu i się power-upuje przeciwko Gasowi, uśmiechnął się, jakby był dumny dosłownie ze swojego syna. Także miejsce 8 i miejsce 7. Być może to będzie dla was zaskoczenie, bo stawiam, że wszyscy wiedzieliście, że ten moment się tutaj pojawi, ale nie wiem, czy u kogokolwiek z was jest on tak nisko. Chociaż nie, pewnie u większości z was jest wysoko, a u drugiej części z was jest bardzo nisko, bo jest on dość kontrowersyjny. Ale generalnie Gas zostaje pokonany przez Goku i Granolę. Pokonany w nawiasie jest znak zapytania, bo wiadomo, że Gas potem jednak nie został pokonany, ale to jest ta scena, w której Granola z pomocą Goku i Vegety i Monaito wykończyli Gasa, trafili go tym wielkim pociskiem. Co tu dużo mówić, ta scena jest bardzo obfita w momenty, które mogą nieść po prostu widownię samym hypem. Mamy wejście uleczonego Granoli, mamy True Ultra Instinct, który jest tak na dobrą sprawę Omenem i mam nadzieję, że to nigdy nie zostanie nazwane True Ultra Instinctem, tylko że to będzie po prostu Omen dalej. Mamy starego Gasa, który myślę, że ze wszystkich form Gasa wygląda najlepiej, najbardziej poważnie, najbardziej przerażająco i najbardziej w ten sposób budzi podziw, być może to złe słowo, ale po prostu powagę. Najbardziej czuć powagę sytuacji, najbardziej budzi respekt w tej formie. Być może właśnie ze względu na to, że jest on stary. Gdyby na przykład Moro był, Moro ma kilka milionów lat, 10 milionów lat. Już 10 milionów lat temu Moro walczył z Oppai Senpaiem, także ma na pewno więcej. Gdyby Moro miał na przykład 15 lat, albo chociaż 30, to może nie byłby aż takim przerażającym villainem, ale Gas na samym początku był dzieciakiem, potem wyrośniętym dzieciakiem, potem głupim dzieciakiem, potem opanowanym dzieciakiem, tylko że dużym, i na samym końcu, kiedy stał się pomarszczonym dziadkiem, to była wersja, która podobała mi się najbardziej. Vegeta i Monaito też w tej sytuacji trochę pomagali. Vegeta był takim, jak już to kiedyś żartowałem, takim pieskiem, takim Jorkiem, który się uczepił nogi Gasa i coś tam ujadał, ale umówmy się, że zrobił co mógł, ok? I moment, który wydaje mi się, że właśnie jest tym najbardziej kontrowersyjnym, który dla wielu osób będzie czynnikiem, który sprawi, że ta scena będzie wysoko w rankingu, a dla drugich osób będzie to czynnik, który sprawi, że ta scena jest zdyskwalifikowana, czyli awatar z Ki. Goku po raz kolejny użył awatara z Ki, to co widzieliśmy w Sadze Moro, i ja, mając trochę zbyt hurra optymistyczne podejście, zakładałem, że to jest tak duży element fabuły, że musimy się dowiedzieć, co to było. To tak jakby Goku odblokował nową transformację i nigdy byśmy się nie dowiedzieli, o co w ogóle chodziło, czym to jest. Tyle, że mieliśmy bestię i się nie dowiedzieliśmy, czym to jest, chociaż mamy jakieś tam informacje, że to jest po prostu jakaś emanacja potencjału Gohana. W mandze było coś więcej na ten temat, ale w filmie nigdy to nie padło. Tak samo Orange Piccolo, A Little Extra from Shenron, let's go, nice, 10 out of 10, absolute cinema, thank you for explaining. W przypadku Awatara, pierwszy moment w Sadze Moro był takim momentem, w którym można było jechać na ekscytacji, ale kiedy to się pojawia drugi raz i kiedy znowu nie mamy wyjaśnienia, zwłaszcza w momencie, kiedy Goku leżał nieprzytomny na ziemi, nagle się budzi, nagle odpala awatara i nagle wyrzuca Gasa w powietrze, w kosmos, to już sprawia, że jest to trochę śliskie. Dlatego leci to tak nisko, 7. miejsce to i tak wysoko, bo umówmy się, to jest scena, która będzie wyglądać dobrze, która będzie niosła emocjami,
ale pod kątem wytłumaczenia liczę na coś więcej. Jeśli tam padną jakieś dodatkowe informacje na temat tej techniki, dobrze. Jeśli nie, wyżej tego nie dam. Miejsce 6. Retrospekcja z Bardokiem. I tutaj generalnie raczej skupiłbym się na początku retrospekcji z Bardokiem. Czyli mamy walkę Saiyan w formach Ozaru z Cerealianami. Jestem ciekaw tego, jak to zostanie pokazane, bo Ozaru nie mieliśmy bardzo długo i inni Cerealianie, którzy też będą używać swoich technik, to jest coś, czego jestem ciekaw. Mam nadzieję, że ten wątek zostanie nieco bardziej rozwinięty, nie że zostanie pominięty przez Toei. No i chwilę później mamy scenę, na którą czekam bezdyskusyjnie najbardziej z tej całej retrospekcji, czyli poznanie Bardoka. W zasadzie poznanie, my już go znamy. Ale mamy go pokazanego na ekranie w tej sadze po raz pierwszy, czyli Bardok wchodzi i ratuje Musli razem z Granolą, idzie potem do domku. Mamy też Monaito oczywiście w domku, mamy konfrontację z Hitersami. Dalszą częścią tej retrospekcji jest rzecz jasna walka Bardoka z Gasem. Tutaj nie patrzę na to aż tak bardzo, ze względu na to, że końcówka tej retrospekcji jest swego rodzaju też kontrowersją. Oczywiście mamy tam wątek życzenia, mamy tam wątek tego, że Bardok w końcu upadł na ziemię, ale Elek nie był w stanie go postrzelić, pewnie ze względu na to życzenie. Gasa znowu mamy obsikanego, to już jest któryś raz, no drugi, no nie będę tutaj przesadzał. Więc ta walka jest ciekawa dla mnie, zwłaszcza ten moment, kiedy Bardok się power-upuje. Być może będzie to też content do gier. Stawiam, że tak będzie, no bo umówmy się, no Bardok, który tam ma nową jakąś formę, w sensie przebudzenie i na pewno będzie w jakiś sposób animowany, to będą karty, które będą w grach. Więc pod kątem kontentu do gier jak najbardziej. Jak najbardziej, ale pod kątem faktycznie wartościowej fabuły, no to początek tej retrospekcji, walka Cerealian z Saiyanami, wejście Bardoka, to jest to. Miejsce 5. To jest moment, przy którym mam ciarki. Nawet jak sobie przypominałem ten moment, to miałem ciarki, myśląc sobie, że Goku przypomina sobie o rodzicach. Tutaj nie mamy postaci, którą znamy 2 sagi i ona nagle przypomniała sobie o rodzicach. To nie jest tak, jakby Granola nagle sobie przypomniał o swojej mamie. To nie jest tak, że płacze ze względu na to, że Gamma 2 poświęcił się w walce przeciwko Cellowi Maxowi. Ojejku, jak wspaniale aktor głosowy zakrzyczał. Była to świetna animacja. Co z tego, skoro Gammę 2 znamy dosłownie godzinę naszego czasu? Bo on się pojawił na początku filmu, chwilę później umiera. No okej, no nie jesteśmy do niego przywiązani, ale Goku i Bardok i Ginę, postacie, które znamy dosłownie dekady, to jest bardzo, bardzo ważny moment w historii Dragon Balla. Być może to jest nawet moment zwrotny w historii Dragon Balla. Bo Goku tam wspomniał o tym, że zrozumiał, a raczej przypomniał sobie, na czym polega sajańska duma. I to jest poważny moment, więc w Dragon Ballu Super często mieliśmy takiego głupkowatego Goku, ale jeśli to zostanie zrobione chociaż w połowie tak dobrze jak w mandze, w sensie ta refleksja, którą przechodzi Goku, Vegeta zresztą też, bo Vegeta też tam dużo z tej retrospekcji Bardoka wyniósł, jeśli to będzie chociaż w połowie tak dobrze zrobione, to będzie Goku, na którego zasługujemy. To będzie Goku myślący, to będzie Goku, który łączy kropki, ale Goku rozpoznający na nagraniu z tego skautera, który przynosi Monaito, głos swojego ojca, głos Bardoka i te wspomnienia się w nim odblokowują. Przecież tu jest tak olbrzymi potencjał na świetną animację. Sceny, kiedy on był wysyłany, które nagle mu przelatują przed oczami, będziemy mogli dostać jakieś, wiecie, przebitki ze starych animacji nawet, albo na nowo to zanimowane. To jest moment, który myślę, że zniszczy internet, jak się pojawi. Mówię to już teraz. Jak to się pojawi w internecie i to będzie dobrze wyglądało, to zniszczy internet. Goku przypomina sobie Bardoka. No i fakt, że też widzieliśmy przez chwilę Vegetę i Goku w sajańskich zbrojach. Nie na długo, ale być może ten wątek też zostanie wrzucony. Wróćcie tutaj za parę lat i jak będzie jakaś na przykład, nie wiem, 18. rocznica Dokana i kartami, które będą na rocznicy będzie Goku Ultra Instinct i Vegeta Ultra Ego, to darmowymi kartami na początek rocznicy będą Goku i Vegeta w tych sajańskich zbrojach. Powiedziałem to dzisiaj. Luty 2026. Jeśli tak nie będzie, gole się na łyso. Miejsce 4 to scena, która też jest związana z Bardokiem, mimo tego, że twarzy Bardoka tam nie widzimy, ale to jest scena, która jest jedną z moich ulubionych scen w ogóle w tej sadze. Jeśli mielibyśmy brać pod uwagę mangę i emocje, które powiedzmy towarzyszyły mi podczas czytania mangi, to jest ścisły top. No nadal to jest ścisły top, bo jest to miejsce 4. Tyle, że tutaj ta walka, ten moment jest dość nietypowy, bo mimo tego, że mamy walkę, to nie o samą walkę tutaj chodzi. Już wam mówię, o co chodzi. Scena kończąca starcie Granoli i Vegety, czyli moment, w którym my dowiadujemy się, że lata temu Granola i Monaito uratował Bardok.
Moment, w którym Vegeta był gotowy na śmierć. Mówił, że ta moc zniszczenia to jest za dużo dla niego, dla takiego nowicjusza. Przeprosił Lorda Beerusa. Oatmeal i Monaito lecieli na miejsce, próbując też uratować Granolę. Goku biegł na ratunek Vegecie, wykorzystał moment nieuwagi Granoli, odepchnął go, żeby ten nie wystrzelił tego samobójczego pocisku w Vegetę. No i na samym końcu Monaito wychodzi z pokładu statku i oznajmia wszystkim, że to Bardock uratował ich 40 lat temu. To jest kulminacja tej walki, którą też oglądaliśmy w poprzednich rozdziałach, bo przecież Granola na początku zaatakował naszych Saiyan, walczył z Goku, potem walczył Vegeta, potem walczył znowu Vegeta, Goku, Vegeta i tak dalej. Więc kulminacja starcia naszych bohaterów z Granolą kończy się takim plot twistem, ale podoba mi się też to, że jeśli spojrzycie na ten moment w mandze, kiedy Monaito wypowiada imię Bardocka, Goku nie wie, o co chodzi, jest zdziwiony, chyba nawet znak zapytania jest przy jego twarzy, ale Vegeta ma przebłysk. On słyszy to i jest zdumiony tym, ale on wie, kim jest Bardock. Wiadomo, też w następnym rozdziale wytłumaczył, że Bardock to był ojciec Goku, ale te dwie różne reakcje Goku i Vegety to jest też coś, taki detal, który jest dla mnie dodatkowo budujący, więc bardzo, bardzo jestem ciekaw tej sceny w całości, tej końcówki walki, kiedy Vegeta akceptuje swoją porażkę, akceptuje los Saiyan tak naprawdę. Niesamowita scena, no ale haha, wiecie, że są sceny, które muszą znaleźć się wyżej. Myślę, że jak zerkniecie sobie na takie najlepsze sceny w Sadze Granoli, to już wiecie, co będzie w pierwszej trójce. No ale miejsce trzecie to wejście Freezy. Freeza, który był wspominany przez całą sagę i był do tego momentu takim wielkim nieobecnym, ale co tutaj dużo mówić. Wejście Freezy. Ten moment, w którym on zeskakuje na ziemię, to jest chyba nawet moment, na który czekam najbardziej. Nie na anihilację Gasa, chociaż to też było niesamowite, bo to była jedna z najbardziej brutalnych scen. Może na anihilację Gasa na drugim miejscu, zakładając oczywiście, że cenzura tutaj tego nie zniszczy, bo mamy Gasa, który zmienia się na naszych oczach w kubkę kości, która bezsilnie opada na ciele Freezy i rozsypuje się na wietrze. Potem oczywiście kasacja Eleka. Freeza transformuje się w Black Freezę, one-shotuje Goku i Vegetę i jeszcze porywa Maki i Oila i robi z nich kucharza i kelnerkę. Freeza w tamtej sytuacji po prostu przyszedł, spuścił wszystkim w pierdol, nie powiedział ani słowa więcej i odleciał w siną dal. I teraz weź się, człowieku, zastanawiaj, o co tu chodziło. Okej, może przesadzam, ale mimo wszystko to wejście. Jeśli anime zostanie dobrze poprowadzone i nie będzie bardzo mocno zasugerowane, że Freeza tam wejdzie, no bo na przykład spójrzmy na turniej mocy. Mieliśmy 17, który ponoć się wysadził, mieliśmy Freezę, który nagle zniknął. Niby to potem było zaskoczenie, że oni wracają, ale wszyscy o tym wiedzieliśmy. To była trochę inna sytuacja, bo nie widzieliśmy ani Freezy, ani 17 na trybunach na turnieju mocy, ale tutaj mam nadzieję, że wejście Freezy będzie autentycznym zaskoczeniem. Że okej, wspominaliśmy wcześniej o postaci Freezy, ale nikt się nie będzie spodziewał tego, że on nagle zeskoczy na ziemię i że się pojawi faktycznie na tym miejscu. W mandze mieliśmy rozdział, który był zatytułowany Najsilniejszy we wszechświecie się pojawia, także był to lekki spoiler, ale cała ta sekwencja, mimo tego, że dość kontrowersyjna, czapeczka zakładana z powrotem i miejsce drugie. Proszę Państwa, transformacja Vegety w Ultra Ego to jest moment, na który czekam z ręką na pulsie, ok? Z ręką na pulsie. Vegeta prowokujący Granolę, mówiący o rankingach mocy, że rankingi odzwierciedlają tylko pewien moment w historii, ale Saiyanie mają przecież tendencję do wzmacniania się w trakcie walki. Potem te teksty Vegety o moim szczęśliwym miejscu, o tym, że nie ma żadnej planety do obrony, żadnych ludzi, o których musi dbać. Tylko on, zatopiony w walce. No i pierwsza transformacja, słup energii. Goku też mówiący o innej energii, o innym typie boskiej energii. Być może, oczywiście, na pewno, sam fakt, że Vegeta się przetransformował i że zobaczymy to będzie na pewno moment, który zniszczy internet. Tak jak Goku wiele razy niszczył internet, tak myślę, że w tym momencie, kiedy Vegeta włączył Ultra Ego w anime, serwery Crunchyrolla, już można je dosłownie pożegnać. Już można im postawić znicz na grobie. Serwery Crunchyrolla tego nie wytrzymają. Ale tak jak mówię, pod kątem samego hype'u, to jest oczywiste. Chciałbym też być może, jeśli byłaby taka faktycznie, jeśli byłoby zielone światło do tego, żeby coś więcej powiedzieć na temat tej energii, usłyszeć kilka słów więcej na temat tego, jak Goku komentuje te transformacje. Być może sam Goku nie będzie jakoś szczególnie dużo mówił na ten temat, no bo wiecie, w ferworze sytuacji wątpię, żeby nagle dostał jakiś monolog, ale żebyśmy dostali może później, niekoniecznie w tym momencie,
kilka słów więcej na temat tego, czym do końca różni się ta energia. Bo Goku, komentując scenę transformacji Vegety w Ultra Ego, mówił o tym, że jest to boska ki, ale nie taka zwykła boska ki. Czyli mamy już sugestię, że mamy różne rodzaje boskiej ki. Wiadomo, boska ki to jest inna ki niż śmiertelna, ale wygląda na to, że też boskie ki mają trochę inne rodzaje. I pytanie, jeśli na przykład Vegeta przekazałby te ki Goku, to Goku też mógłby korzystać z energii zniszczenia? Dlaczego Goku w takim razie korzystał w Sadze Damasu z Hakai, które też bazuje na energii zniszczenia? Może za dużo oczekuję, prawdopodobnie za dużo oczekuję, bo takie rzeczy pewnie nie zostaną wyjaśnione, skoro nawet awatar Goku nie został wyjaśniony, ale marzenia ściętej głowy, tak czy siak, ten moment to jest coś, na co czekam prawie najbardziej. Bo scena, na którą czekam najbardziej, wspólna walka. Ultra Instynkt Goku i Ultra Ego Vegeta kontra Gas. Co tu dużo mówić? Ta walka ilością kontentu wykarmi pokolenia. Pokolenia widzów anime, pokolenia graczy, pokolenia w ogóle fanów Dragon Balla. To jest niesamowite, jak olbrzymia ilość ekscytacji będzie musiała wiązać się z tym momentem, kiedy po raz pierwszy i póki co ostatni w historii Goku i Vegeta, używając tych dwóch transformacji, walczą razem. Wiadomo, na turnieju mocy mieliśmy ich współpracę, kiedy walczyli z Jirenem. Goku używał Kaiokena Blue, ale wiadomo, Vegeta miał tam Blue Evolution, ale Goku nie używał Ultra Instynktu, więc do końca współpracy Goku i Vegety w swoich najsilniejszych formach, no nie wiem, podczas Kid Buu sagi mieliśmy, Kid Buu sagi, walki z Kid Buu, końcówki sagi Majin Buu, mieliśmy Goku w Super Saiyanie 3 i Vegetę w Super Saiyanie 2, ale to nie była współpraca taka, jaką tutaj mamy. To nie było tak, że Goku i Vegeta walczyli wspólnie z Kid Buu, no bo potem jak walczyli wspólnie, no to Goku robił Genkidamę w bazowej formie, a Vegeta przytrzymywał Buu. Kiedy Goku używał SSJ-3, to był pojedynek i tak na dobrą sprawę, to nawet jeśli o jakiejś sytuacji zapomniałem, to można byłoby to wyliczyć na palcach jednej ręki osoby, która straciła 3 palce. Takie momenty, kiedy Goku i Vegeta faktycznie przeciwko jednemu przeciwnikowi używają swoich najsilniejszych transformacji. Nie będę oszukiwał, zresztą nie muszę, bo wiecie jaka jest prawda i jestem graczem, więc też patrzę na to pod kątem kontentu w grach. Fabularnie to też było istotne oczywiście, bo Goku i Vegeta byli trochę odmienieni po tym odsłuchaniu historii Bardoka. Gas też był zezłoszczony, więc to on był kłębkiem nerwów i chwilę później ta walka trochę się przerodziła znowu w pojedynek Gasa i Vegety, podczas kiedy Goku medytował i wymyślił sobie ten True Ultra Instinct, ale ten początek walki, transformacja, ich współpraca, wspólne ataki ki. Czekam na to. Napiszcie, na co wy czekacie, a póki co, dzięki za oglądanie, zostawcie lajka, zostawcie suba, jeśli nie chcecie niczego przegapić. No i cóż, czekamy, a ja czekam na wasze komentarze. Trzymajcie się, na razie, cześć. Diana.